Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku filmów instruktażowych dotyczących drona Uniq H850. W tym odcinku będziemy zagłębiać się w tajniki planowania lotów autonomicznych w aparaturze T1. Dowiemy się, jak planować na loty fotogrametryczne, loty po waypointach i nie tylko. Zapraszam serdecznie. Po pierwsze, najpierw połączymy się z internetem, żeby pobrać mapy offline. Przejdźmy zatem do konkretów. Aby otworzyć ekran planowania lotu, należy kliknąć tą ikonę. I teraz jesteśmy już na ekranie planowania lotów. Wyczyścimy sobie aktualny plan, otworzymy blank, tak żeby mieć tutaj czysty obraz. Zacznijmy od omówienia interfejsu tego ekranu. Na samej górze mamy pasek, na którym mamy podsumowanie misji. Tutaj pod Total Waypoint mamy łączny dystans, czas, odległość, na jaką dron oddali się od aparatury maksymalną. A tutaj po lewej stronie informacje o zaznaczonym waypoincie. W tej chwili nie mamy zaznaczonego żadnego waypointa. Po prawej stronie znajdują się poszczególne elementy naszego planu lotu. Na razie mamy jedynie tutaj sekcję Mission Start. Te elementy będę omawiać za chwilę. Po lewej stronie mamy możliwość dodawania poszczególnych elementów do planu lotu, a także menu File, w którym możemy otworzyć istniejący plan lotu, zapisać oraz albo wybrać generalny typ nalotu. A więc przejdźmy teraz do detali. Aby rozpocząć tworzenie planu lotu, najpierw musimy określić położenie punktu takeoff. Punkt takeoff to jest punkt, do którego dron poleci zaraz po rozpoczęciu misji. Klikamy więc takeoff, zaznaczamy punkt na mapie. Pojawił się nam tutaj z boku. Przeniesiemy go. Teraz widać, że dla tego punktu możemy określić wysokość, więc jeżeli chcemy, żeby na samym początku dron wzniósł się na jakąś wysokość, to tę wysokość tutaj wpisujemy. Ten punkt takeoff będziemy też mogli jeszcze przesunąć. Po określeniu punktu takeoff zauważamy, że ikony, które znajdują się tutaj w tym lewym menu, nie są już wyszarzone i mamy teraz możliwość dodania na przykład waypointów czy innych elementów lotu. Zacznijmy od trybu lotu po waypointach, czyli po punktach, które określamy sobie na mapie. Po zaznaczeniu waypoint możemy klikać w różnych miejscach na mapie, żeby określić nowy punkt, nowy waypoint i jak widać dron będzie do pierwszego waypointu leciał z punktu wcześniej określonego punktu takeoff. Widzimy, że po prawej stronie pojawiły nam się wszystkie nowe elementy nalotu, które dodaliśmy i każdy z nich możemy zaznaczyć, otworzyć i edytować. Przyjrzyjmy się w takim razie, co w tym menu dla waypointów można edytować. Po kliknięciu waypointa, w tej chwili mam zaznaczony waypoint numer 4, otwiera nam się tutaj takie menu i widzimy, że pierwsze co możemy tutaj ustawić to wysokość. Powiedzmy, że edytuję sobie wysokość dla tego waypointa na 50 metrów. Poniżej mamy hold i mamy możliwość wpisania wartości w sekundach i to jest ilość czasu, na jaką dron przystanie na tym waypoincie i będzie tam czekał przez 2 sekundy. Możemy też zaznaczyć flight speed, co oznacza, że od tego waypointu do momentu, aż nie określimy na innym waypoincie innej prędkości, dron będzie utrzymywał narzuconą prędkość, na przykład 2 metry na sekundę. Poniżej mamy też rozwijane menu kamera i tutaj możemy ustawić akcję dla kamery albo dla gimbala. Rozwijmy tę listę i zobaczmy, jakie mamy tutaj możliwości. Mamy możliwość zrobienia zdjęcia pojedynczego, a także take photos w nawiasie time, take photos distance,
co oznacza, że dron rozpocznie robienie zdjęć co określony czas lub co określony dystans. Powiedzmy, że zaznaczę robienie zdjęć co określony czas. Teraz mamy możliwość określenia tego czasu, na przykład niech to będą 3 sekundy. I możemy też ustawić tryb pracy kamery, czy to będzie tryb foto, wideo czy survey. Jeżeli chcemy zachować swoje preferowane ustawienia kamery, to ustawiamy tutaj foto. Jeżeli chcemy, żeby dron zastosował sugerowane ustawienia dla nalotów fotogrametrycznych, to wybieramy survey. Oprócz tego możemy zaznaczyć też okienko gimbal, dzięki któremu będziemy mieli możliwość określenia, w którą stronę gimbal ma się pochylić lub obrócić. Wpisując wartość kąta w sekcji pitch możemy określić pochylenie, a w sekcji yaw możemy określić obrót. W tej chwili w yaw mamy 0 stopni. Pozwolę sobie przybliżyć ten waypoint. Widzimy, że tutaj mamy taki biały jakby półksiężyc, taką białą zakrzywioną linię, która wskazuje nam, w jakim kierunku kamera na tym waypoincie będzie skierowana. I jeżeli ja teraz w yaw sobie wpiszę 90, to widzimy, że na tym waypoincie już ta linia zmieniła orientację względem toru lotu. Powiedzmy jednak, że nie chcę tego zaznaczać. Te białe elementy przy waypointach teraz zniknęły, bo gimbal będzie po prostu utrzymywać domyślnie skierowanie do przodu drona. Ale zwróćmy uwagę, że właśnie wcześniej wybrałem sobie dla czwartego waypointa rozpoczęcie robienia zdjęć w interwale czasowym 3 sekundy. I teraz dron, lecąc z czwartego do kolejnego punktu, będzie wykonywał zdjęcia. I teraz na tym kolejnym punkcie możemy ustawić sobie, niech zostanie wysokość 35 metrów. Zostawiamy hold, a w sekcji kamera możemy zaznaczyć stop taking photos. I w tym momencie dron, lecąc między punktem takeoff a tym waypointem, nie będzie robił zdjęć. Tutaj wzniesie się na 50 metrów i z 50 metrów będzie opuszczał lot, lecąc w kierunku tego waypointu i będzie wykonywał zdjęcia co 3 sekundy. Analogicznie możemy ustawić też take photos over distance i wtedy dron będzie wykonywał zdjęcia co zadany dystans. Musimy jednak pamiętać o tym, żeby pozostawić kamerze odpowiednią ilość czasu na zrobienie zdjęć. Poszczególne kamery mają różny minimalny interwał czasowy pomiędzy kolejnymi zdjęciami. Zależeć to też będzie od prędkości karty pamięci. Generalnie powinniśmy stosować karty pamięci o sygnaturze prędkości minimum V30. I jeżeli mamy taką kartę, no to raczej nie powinna ona nam już ograniczyć tej prędkości zapisu, w sensie powinna być wystarczająca względem prędkości zapisu samej kamery. Na przykład dla kamery E20 TVX ten interwał czasowy powinien wynosić minimum 2 sekundy. Spójrzmy teraz na dalszą część naszego planu lotu. Wszystkie waypointy mają takie same opcje ustawień. We wcześniejszym waypoincie ustawiliśmy robienie zdjęć co określony czas. Możemy też w tym waypoincie tutaj możemy ustawić rozpoczęcie nagrywania wideo albo w kolejnym na przykład zakończenie nagrywania wideo. Jak widać, możemy dodać też punkty pomiędzy istniejącymi waypointami, a po kliknięciu, po zaznaczeniu danego waypointa otworzy się on nam w sekcji planu lotu i jeżeli chcemy, możemy go skasować
klikając piktogram tego śmietnika tutaj po lewej stronie. Załóżmy, że ten waypoint też chcemy usunąć i na przykład ten. I w ten sposób możemy sobie edytować ten plan lotu. Oprócz tego dla każdego waypointa mamy tutaj jeszcze menu otwierane po prawej stronie. I tutaj mamy opcję Move to Vehicle Position, czyli jeżeli bylibyśmy połączeni z dronem, miałby on fix GPS, wyświetliłby się wtedy dron na mapie, to ten waypoint można by przesunąć do aktualnego położenia drona. Move to Previous Item Position oznacza, że ten waypoint możemy przesunąć na pozycję tego poprzedniego waypointa. A także mamy możliwość kliknięcia Edit Position i wpisania ręcznie współrzędnych dla danego waypointa. Oprócz tego, poniżej, oprócz waypointów, mamy też coś takiego jak ROI. ROI to jest skrót od Region of Interest i jest to taki punkt, który możemy dodać na mapie, na który kamera automatycznie będzie się kierować, kiedy dron leci po waypointach. Powiedzmy, że chciałbym, żeby począwszy od tego punktu, kamera kierowała się w jakieś jedno określone miejsce, które zaznaczę sobie tutaj na mapie. Kliknąłem ROI, zaznaczyłem go na mapie i teraz widzimy, że kolor trasy drona zmienił się i teraz od tego miejsca kamera będzie kierowana w stronę punktu ROI. I tutaj możemy wpisać też wysokość. Jeżeli ten punkt znajduje się na ziemi, to możemy dać tutaj 0 i wtedy kamera będzie odpowiednio skierowana w dół, tak żeby ten punkt utrzymywać z grubsza w centrum kadru. Dalej, jeżeli chcemy, żeby od któregoś waypointu ROI nie był już obserwowany, to możemy kliknąć Cancel ROI. Na przykład od tego punktu klikam Cancel ROI i teraz od tego waypointu do tego waypointu kamera będzie obserwować punkt ROI. Wszystko tutaj widać po prawej stronie w naszym planie lotu. Jak widać też na zielono jest zaznaczone, w której części nalotu punkt ROI będzie obserwowany. Teraz przejdźmy do lotów bardziej fotogrametrycznych. Spróbujemy najpierw usunąć plan lotu, który stworzyliśmy. I wystarczy w tym celu kliknąć blank i wgrywamy jakby pusty plan lotu. Klikam Take Off, ponieważ dopiero wtedy aplikacja umożliwi mi dodawanie kolejnych elementów. I następnie klikam Pattern. I w sekcji Pattern mamy kilka trybów do wyboru. Najbardziej typowym jest Survey. Po kliknięciu Survey musimy wybrać, w jaki sposób chcemy określić kształt naszego pola nalotu. I różnią się one tym, w jaki sposób właśnie ten kształt będziemy chcieli określić. Kiedy klikniemy Basic, to po prostu pojawi się nam podstawowy prostokąt i możemy dodać, klikając kółko pomiędzy dwoma punktami białymi, możemy dodawać kolejne punkty. Po kliknięciu takiego punktu możemy go usunąć, klikając Remove Vertex, albo wpisać jego współrzędne, klikając Edit Position. Jeżeli chcemy usunąć, możemy to zrobić w ten sposób. Teraz wróćmy sobie tutaj do Survey i zobaczmy, co stanie się, kiedy kliknę Circular. Jak widać, mamy zaznaczony okrągły plan lotu, okrągły właściwie obszar nalotu i promień możemy sobie zmieniać, rozciągając tym białym punktem.
Trzeci sposób, żeby określić kształt, to jest trace. I tutaj tak naprawdę po prostu klikamy sobie na mapie, tworząc kolejne kąty wielokąta. Jeżeli skończyliśmy, możemy kliknąć Done Tracing, ale mamy też jeszcze jedną możliwość, załadowanie pliku KML. Żeby skorzystać z pliku KML, najlepiej jest stworzyć taki plik na komputerze, wgrać go na kartę pamięci i umieścić kartę pamięci w slocie aparatury. Następnie, może to od razu pokażę, otwieramy sobie zakładkę Files. Tutaj mamy możliwość, żeby otworzyć zawartość karty pamięci. Widzimy, że na tej karcie pamięci jest tylko jeden plik, jest to wielokąt KML. Możemy ten plik zaznaczyć, następnie kliknąć Copy to albo Move to i następnie skierowujemy się do pamięci wewnętrznej aparatury, folder Data Pilot, następnie folder Missions i jeżeli i do tego folderu musimy tutaj ten plik przesunąć. Ja kliknąłbym Move w tym momencie, aczkolwiek ten plik już tam wcześniej jest, także teraz będzie pewnie zdublowany. Po wykonaniu tej czynności mogę wrócić do aplikacji Data Pilot, kliknąć Load KML Shape. Jak widać, nawet mamy tutaj dwa te pliki wielokąt, wybieramy sobie jeden z nich i to jest kształt, który określiłem, który stworzyłem sobie wcześniej w aplikacji Google Earth. I to jest czwarty sposób na określenie kształtu naszego obszaru nalotu. Ten kształt, który tutaj teraz wprowadziłem, też oczywiście mogę sobie jeszcze zmienić. I jeżeli taki kształt mnie satysfakcjonuje, jeżeli to jest kształt, na którym chcę wykonać nalot, mogę kliknąć Done with Polygon, aczkolwiek tak czy siak wciąż będę miał możliwość, żeby ten kształt edytować, czy go przemieszczać na mapie. Następnie mogę określić parametry nalotu fotogrametrycznego. W tej chwili mamy tutaj specyficzne ustawienie, Camera Manual, zaraz do tego przejdziemy, ale zasymulujmy sobie bardziej standardową sytuację. W sekcji kamera wybieramy kamerę E90 i teraz w sekcji Grid mamy różne takie być może znajome, być może nieznajome parametry, które możemy sobie tutaj określić. Pierwsze, które tutaj widzimy w zakładce Grid, to jest Front Lap i Side Lap, czyli pokrycie podłużne i poprzeczne naszego nalotu. Front Lap to jest stopień, właściwie procent, w jakim kolejne zdjęcia, które dron wykonuje, będą się nakładać. Jedno zdjęcie jest tu, drugie zdjęcie jest tu, trzecie zdjęcie jest tu, czwarte jest tu i nakładają się jedno na drugie w szeregu, tak jak dron sobie leci. Więc tutaj mamy, że będą nakładać się w 80%. Natomiast Side Lap, może tutaj przełączę, przybliżymy. Natomiast Side Lap będzie wpływał na to, jak zdjęcia pomiędzy kolejnymi szeregami będą się nakładać na siebie bokami. Czyli jeżeli mam szereg zdjęć tutaj kolejnych, to Side Lap jest stopniem, w jakim zdjęcia na kolejnym szeregu będą się nakładać na zdjęcia z pierwszego szeregu. Widać to dobrze po zmianie wartości, więc jeżeli zdjęcia pomiędzy szeregami miałyby się bardziej nakładać, no to po tutaj wpisaniu na przykład 60% ta siatka powinna zgęstnieć. I tak rzeczywiście się dzieje. Natomiast po zmianie Front Lap, na przykład na wartość też 60, zauważmy, że nasza siatka w żaden sposób się nie zmieniła. Ale zmieniła się ta wartość tutaj, photo interval, którą mamy na dole.
Te informacje, które mamy tutaj na samym dole, są o tyle istotne, że właśnie mówią nam o tym interwale czasowym, który przy niektórych ustawieniach może być zbyt krótki dla danej kamery. Na przykład, powiedzmy, że wracamy do Mission Start, mamy tutaj narzuconą prędkość lotu 2 metry na sekundę, co powoduje, że ten lot będzie trwał bardzo długo. Jeżeli chciałbym to zrobić dużo szybciej, mogę wpisać 10 metrów na sekundę, czas lotu znacznie się skróci, ale to oznacza, że interwał pomiędzy zdjęciami wynosi już tylko 1,5 sekundy, a front lap mamy jedynie na 60%. Zróbmy 80% i pojawia nam się informacja, ostrzeżenie, że interwał jest zbyt mały dla tej kamery. Według informacji tutaj podanej 1,3 sekundy to jest minimalny interwał czasowy pomiędzy zdjęciami. Ja osobiście wolę zawsze zostawić ten interwał jeszcze troszkę większy, na przykład 1,5 sekundy w przypadku kamery E90, a 2 do 2,5 sekundy dla kamery E20 TVX. Dlatego możemy teraz ten interwał czasowy możemy właśnie zmienić, wprowadzając mniejszy overlap, mniejszy frontlap. Konkretnie z 80 zmieniliśmy na 70 i już z 0,7 sekundy mamy fotointerwał 1,1, więc może zmniejszmy teraz prędkość lotu na 8 metrów na sekundę. Wracamy do survey i już mamy 1,4, czyli w tym momencie nie mamy już komunikatu o ostrzeżeniu, aczkolwiek ja bym to jeszcze zmienił na 7 i teraz mamy wartość 1,6 sekundy. Poniżej mamy możliwość ustawienia wysokości lotu albo piksela terenowego. Piksel terenowy, czyli to ile centymetrów na ziemi przypadnie na 1 piksel na zdjęciu, jest bardzo ważnym parametrem przy mapowaniu i będzie on wpływał na dokładność, szczegółowość zdjęć, które z kolei przełożą się na dokładność i szczegółowość mapy lub modelu 3D, który chcemy stworzyć. A więc ponieważ kamera ma stałą ogniskową, stałą rozdzielczość, jeżeli na przykład zwiększę wysokość lotu, to spowoduje, że rozdzielczość terenowa zmieniła mi się z 1 piksela na 1,5. Analogicznie, jeżeli zaznaczę sobie Ground Resolution i tutaj wpiszę na przykład wartość 2, to zobaczymy, że altitude, czyli wysokość, również poszła nam do góry, bo te wartości są po prostu ze sobą ściśle związane. Przechodząc niżej, mamy możliwość ustawienia kąta czy kursu, jakim dron ma latać, wykonując naloty po tych ścieżkach. Możemy wpisać wartość liczbową, klikając na to pole, albo wprowadzić wartość suwakiem. Na to warto zwrócić uwagę, na przykład w sytuacji, kiedy mamy dość duże i długie trasy nalotu, to istnieją takie ustawienia kąta, gdzie możemy optymalnie mniejszą ilością ścieżek pokryć cały teren i tym samym w krótszym czasie wykonać taki nalot. Powiedzmy, że my zostawimy sobie wartość 180. Poniżej turnaround distance, czyli dystans, który dron pokona, żeby wykonać nawrót. W tej chwili mamy ustawione 3 metry i to jest ta część ścieżki, która wychodzi poza zielony obszar. Możemy to zmienić na przykład 10 i widzimy, że ten obszar dla nawrotki się zwiększył. Dalej mamy też możliwość zaznaczenia, od którego punktu, od którego miejsca dron będzie rozpoczynał nalot i do tego służy przycisk Rotate Entry Point. Zauważmy, że w tym momencie od punktu takeoff dron będzie leciał do tego miejsca oznaczonego cyfrą 5 i następnie zgodnie z kierunkiem strzałek będzie wykonywał nalot w ten sposób. Możemy jednak zrobić tak, że
zmienimy to na przykład na tą drugą stronę i teraz dron będzie leciał w przeciwnym kierunku. Z punktu take-off poleci tu, a po wykonaniu nalotu znajdzie się w tym miejscu. Mamy kilka możliwości pod tym względem. Dalej poniżej mamy sekcję Options i tutaj możemy zaznaczyć Hover and Capture Image, co oznacza, że dron zatrzyma się do wykonania każdego zdjęcia. W tym momencie, jeżeli jest to opcja, która może pomóc rozwiązać problem ze zbyt krótkim interwałem czasowym pomiędzy zdjęciami, bo dron tak czy siak zawsze się w pełni zatrzyma, żeby to zdjęcie wykonać i tym samym będzie miał po prostu na to wystarczająco dużo czasu. Pamiętajmy jednak, że jest to opcja, która dosyć znacząco wydłuża nam czas lotu. Oprócz tego mamy opcję Refly at 90 degree offset i to oznacza, że do planu lotu zostaje dołożony tak jakby drugi podobny nalot na tym samym obszarze, ale z poszczególnymi ścieżkami pod kątem 90 stopni do poprzednich ścieżek. To jest przydatne na przykład w sytuacji, kiedy mapujemy wymagający teren, który nie jest zbyt zróżnicowany i wymaga bardzo dużego pokrycia, żeby program fotogrametryczny mógł zdjęcia złożyć ze sobą. Bywa to też przydatne przy modelowaniu 3D, czy generalnie przy nalotach, gdzie zależy nam na odwzorowaniu nie tylko dwuwymiarowym. Dalej mamy też zaznaczone Relative Altitude, co jest zaznaczone domyślnie, co oznacza, że wysokości, które tutaj są podane, są odniesione do jakby poziomu gruntu w danym miejscu, a nie do ogólnie mówiąc poziomu morza. Firmware, który tutaj mamy, jest jeszcze przedprodukcyjny. Z tego powodu nie ma tutaj jeszcze jednej istotnej opcji, a jest to Take Photos in Turnarounds. Jest to opcja, którą znamy z H520 i oznacza, że dron w tych nawrotkach będzie również wykonywać zdjęcia. Poniżej mamy jeszcze zakładkę Terrain i możemy zaznaczyć Vehicle Follows Terrain. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli pobraliśmy mapę offline, a wraz z nią zaznaczyliśmy, żeby zostały pobrane dane dotyczące ukształtowania terenu, to dron będzie mógł podążać za tym ukształtowaniem terenu w sensie takim, że jeżeli mamy teren pagórkowaty, to dron będzie korygował swoją wysokość względem ziemi, bazując na mapie ukształtowania terenu, która została pobrana z internetu. Dzięki temu dron będzie mógł utrzymać względnie stałą wysokość względem ziemi. Zobaczmy, jakie opcje tutaj nam się pojawiły. Pierwsza z nich to tolerancja, czyli tolerance. Tolerancja 10 metrów oznacza, że dopóki ukształtowanie terenu nie zmieni się o więcej niż 10 metrów, to dron utrzyma swoją wysokość. Natomiast jeżeli ta różnica będzie wynosić już więcej niż 10 metrów, to wówczas wysokość drona zostanie dostosowana do ukształtowania terenu. Więc jeżeli chcemy, żeby dron dokładnie podążał za terenem, to możemy wpisać tutaj 1 metr. Natomiast jeżeli chcemy, żeby tylko z grubsza utrzymywał tą wysokość, no to może to być na przykład 10 metrów, tak jak to było przed chwilą. Możemy też tutaj określić maksymalną prędkość wznoszenia i poniżej maksymalną prędkość opadania, ale zostawiając 0, dron zastosuje po prostu wartości domyślne. No i na samym dole, jak już wspominałem, mamy kilka statystyk, podsumowań związanych z stworzonym planem lotu, a właściwie to konkretnie z tą sekcją Survey, a więc mamy tutaj powierzchnię w metrach kwadratowych, jaka zostanie objęta, ilość zdjęć, jaką trzeba wykonać, interwał pomiędzy zdjęciami i odległość, jaką dron pokona pomiędzy kolejnymi zdjęciami. Na sam koniec do takiego planu lotu możemy dodać powrót do miejsca startu, co po prostu oznacza, że kiedy dron zakończy tą sekcję Survey, to następnie przejdzie po prostu do powrotu do domu.
Zajrzyjmy teraz, omówiliśmy teraz wszystko to, co znajduje się tutaj w zakładce Grid, ale spójrzmy jeszcze, co znajduje się w zakładce Camera. Tak jak pokazywałem wcześniej, tutaj możemy wybrać rodzaj kamery, dla którego aplikacja będzie wykonywać te obliczenia piksela terenowego oraz stopnia pokrycia pomiędzy zdjęciami i pomiędzy szeregami. Jest to ważne, jeżeli chcemy w pełni kontrolować właśnie tą wartość pokrycia i piksela terenowego, no dlatego, że różne kamery będą miały różną rozdzielczość, różną ogniskową oraz różne kąty widzenia. Mamy więc tutaj na przykład dla mapowania termowizyjnego możliwość wyboru E20 TVX Thermal. I zauważmy, że teraz jak przełączę się na kamerę termiczną, to gęstość tej siatki się zmieni. A wynika to z tego, że moduł termiczny kamery E20 TVX ma mniejsze pole widzenia, mniejszy kąt widzenia niż moduł światła widzialnego. Co istotne, oprócz różnych rodzajów dostępnych kamer, mamy też możliwość wyboru Custom Camera i wtedy, żeby aplikacja mogła dokonać wszystkich swoich przeliczeń, to musimy tutaj wpisać długość i szerokość matrycy, rozdzielczość oraz ogniskową danej kamery, przy czym musi to być rzeczywista ogniskowa, a nie ekwiwalent ogniskowej dla filmu 35 mm. Jeżeli nie znamy tych wartości, możemy spróbować je obliczyć z danych, które udostępnia producent. Na przykład, jeżeli producent podaje wielkość piksela, a to jest przeważnie podawana wartość, to tą wielkość piksela możemy pomnożyć razy rozdzielczość w pionie i w poziomie i w ten sposób możemy uzyskać długość i szerokość samej matrycy. Ale oprócz takiej opcji Custom Camera mamy jeszcze opcję Manual. I zobaczmy, co się stanie, kiedy wybiorę opcję Manual. Tutaj w sekcji Kamera już nie mamy nic więcej do wyboru, a w sekcji Grid ręcznie wpisujemy wysokość, odległość, jaką dron ma wykonać zdjęcie oraz odległość pomiędzy poszczególnymi szeregami. Więc mogę tutaj wpisać 20 metrów i teraz poszczególne szeregi oddalone są od siebie co 20 metrów, a dron będzie wykonywał zdjęcie za każdym razem po przeleceniu 3 metrów. I to wszystko będzie się działo na wysokości 21,67 metra. Oczywiście tu można wpisać takie bardziej rozsądne wartości, typu na przykład 60. Trigger distance może być 5. I jeżeli chcemy w ten sposób zaplanować lot, to musimy wówczas ręcznie przeliczyć sobie, jak połączenie prędkości drona i tych parametrów wpłynie na to, jakie będziemy mieli pokrycia w procentach. Jednak jeżeli korzystamy ze standardowej kamery, to dużo wygodniej jest po prostu wpisać overlap taki, jaki potrzebujemy, piksel terenowy taki, jaki potrzebujemy i już. Ostatnią zakładką jest zakładka Presets i możemy tutaj stworzyć sobie nowy preset, jeżeli chcemy korzystać na przykład z kamery multispektralnej, której na przykład nie ma tutaj do wyboru na naszej liście, to po wpisaniu tutaj ustawień w zakładce Kamera i w zakładce Grid możemy to zapisać jako nowy preset i wówczas na liście presetów się tam nam ten preset pojawi. Teraz przejdźmy do innych rodzajów lotów fotogrametrycznych. Ten sobie skasujemy. Zaznaczam punkt takeoff, klikam pattern i dalej mam corridor scan. Wcześniej omawialiśmy tryb survey, teraz omówimy corridor scan. Jest on bardzo podobny, z tym, że służy do skanowania czy mapowania elementów podłużnych, takich jak drogi czy gazociągi na przykład. Najpierw, tak jak poprzednio, musimy zakreślić obszar, który chcemy zmapować i możemy wybrać
Template Basic. Pojawi się nam najbardziej podstawowy kształt, gdzie możemy do niego dodawać kolejne punkty, edytować. Po kliknięciu takiego punktu możemy go usunąć, a po kliknięciu Edit Position możemy ręcznie wpisać jego współrzędne. Drugim trybem jest tryb Trace, który przypomina tworzenie lotu po waypointach, gdzie po prostu każde kolejne kliknięcie dodaje nam nowy punkt. Załóżmy, że taki jest ten kształt, który chciałem. Klikam Done Tracing. No i zwróćcie uwagę, że tutaj również możemy załadować plik KML. Jeżeli taki kształt, który mamy w tej chwili zaznaczony, jest satysfakcjonujący, klikamy Done with Polyline. No i tutaj wciąż pozostaje możliwość edytowania tych wszystkich punktów, ale teraz widzimy już ustawienia charakterystyczne dla Corridor Scan. Najpierw wejdźmy w zakładkę Kamera i przejdźmy z trybu Manual do kamery E90. Wracamy do zakładki Grid i mamy tutaj znane już z wcześniejszego omówienia Front Lab, Side Lab oraz Ground Resolution, czyli piksel terenowy. Zauważmy, tak samo jak poprzednio, jeżeli zwiększymy Side Lab, to zwiększy nam się gęstość tych ścieżek. Wysokość oczywiście również, tak jak poprzednio, ma przełożenie bezpośrednio na piksel terenowy. Powiedzmy, że wpiszemy sobie tutaj 50, piksel terenowy rośnie i widać, że zmniejszyła nam się gęstość rozłożenia siatki nalotu. Poniżej mamy opcje, które są już charakterystyczne typowo dla Corridor Scan i mamy na przykład tutaj szerokość tego korytarza. Jeżeli wpiszemy 100, to widzimy, że ten korytarz jest teraz bardzo szeroki. Turnaround distance, czyli dystans dla nawrotek. Podobnie jak poprzednio, to będzie dystans, o jaki dron wyleci poza zaznaczony na zielono obszar. I podobnie jak poprzednio, możemy wybrać sobie Images in Turnarounds. Możemy wybrać, z którego punktu dron rozpocznie i na którym zakończy. Poniżej możemy też zaznaczyć Vehicle Follows Terrain i podobnie jak w locie Survey mamy tutaj te same parametry do wyboru. Przejdźmy teraz do następnego trybu, czyli Structure Scan. Po raz kolejny klikam File, Blank. Czy na pewno chcę nowy plan? Tak. Zaznaczam sobie punkt Takeoff, wybieram Pattern i następnie Structure Scan. I tutaj opcje zakreślenia obszaru są identyczne jak w przypadku Pattern, czyli mamy Basic Circular, czyli okrągły, Trace, czyli zaznaczany oraz możliwość załadowania pliku KML. Ten tryb nalotu służy do tworzenia fotogrametrycznych skanów budynków. I idea jest taka, że zaznaczamy obrys budynku. Ok, mam zaznaczony teraz obrys budynku. Na zielono, podobnie jak poprzednio, zaznaczony jest obszar, który ma być skanowany, a na biało widzimy ścieżkę, którą będzie podążał dron. Jeżeli taki kształt mnie satysfakcjonuje, klikam Done with Polygon. Podobnie jak poprzednio wybieram kamerę. Niech to będzie kamera E90. I teraz idea jest taka, że
Jak chodzi o pokrycie, to będzie jakby oznacza to samo, co w poprzednich trybach lotu, czyli pokrycie pomiędzy poszczególnymi zdjęciami. Dron będzie latał na kilku różnych wysokościach po tej linii, zaczynając od dołu lub od góry, w zależności od tego, jak to sobie wybierzemy. I zauważmy, że teraz mamy scan distance już, czyli nie altitude, czyli nie wysokość, tylko piksel terenowy niejako tutaj będzie przekładał się na powierzchnie pionowe, czyli na ściany tego budynku. Także jeżeli tutaj wpiszę sobie 30, to widzimy, że dron będzie latał w większej odległości od budynku, a na fasadzie tego budynku będziemy mieli rozdzielczość 0,9 cm na piksel. Powiedzmy, że odległość od budynku 15 metrów jest OK, czyli na tej ścianie budynku będziemy mogli uzyskać rozdzielczość 0,4 cm na piksel. Czyli im jesteśmy bliżej, tym więcej szczegółów mamy. Co tam mamy poniżej? Scan. Start scan from top, czyli zacznij skan od góry. Czyli dron najpierw będzie na wyższej wysokości lecieć po tej linii, po wykonaniu okrążenia obniży się i wykona kolejne okrążenie. Do tego mamy możliwość określenia maksymalnej wysokości struktury oraz wysokości dolnej, poniżej której dron nie ma już zlatywać. Jest to bardzo przydatne, ponieważ jak widzimy, tutaj istnieją jakieś struktury albo samochody, które znajdują się gdzieś tam na tej ścieżce. Także chcemy uniknąć takiej sytuacji, gdzie dron obniży się za bardzo i gdzie będzie mógł o tą przeszkodę zahaczyć. Dolna wartość entrance i exit altitude to jest wysokość, na jakiej dron wlatuje lub wylatuje na tą ścieżkę, którą lata dookoła budynków. Hover and Capture Image jest to opcja, którą znamy już z poprzednich trybów, czyli dron zatrzymuje się do wykonania każdego zdjęcia i Rotate Entry Point również tak jak poprzednio zmienia miejsce, od którego dron rozpoczyna. Tutaj w dolnej sekcji, podobnie jak wcześniej, mamy podsumowanie najważniejszych informacji, ale mamy tutaj nowe rodzaje informacji, na przykład layers, czyli ilość tych warstw, czyli ilość jakby okrążeń, którą dron wykona. Jest to zależne od overlap, który mamy tutaj wpisany. Z 70 zmienię na 50 i ilość warstw zmieniła nam się z 11 na 7. Wysokość warstwy również się zmieniła. Poniżej jeszcze mamy wysokość najwyższej warstwy, wypada na 96 metrach. To dlatego, że wysokość struktury mamy wpisaną jako 100 metrów. Jeżeli na przykład wpiszę tutaj 60, to maksymalne, najwyższe okrążenie będzie na wysokości 56 metrów. W tej chwili czubek struktury jest na 60, a minimalna wysokość skanowania to jest 50, więc ta ilość warstw nam się zmniejszyła do 2. To pewnie w praktycznych warunkach byłoby niewystarczające. Zmieńmy sobie dolną wysokość na 15 metrów i teraz mamy 6 warstw, każda o wysokości około 8 metrów, górne okrążenie na 56 metrach, dolne na 16, 276 zdjęć, interwał 3,5 sekundy, czyli wszystko wydaje się ok. Gdybym rzeczywiście miał wykonywać skan tego budynku w taki sposób, to na pewno ten overlap bym sobie zmniejszył. Do celów demonstracyjnych to będzie całkowicie wystarczające. I tak oto właśnie wygląda Structure Scan. A więc jeżeli chciałbym zapisać taki plan lotu do późniejszego wykorzystania, mogę kliknąć File, Save As. Tutaj wpisuję nazwę.
i klikam OK. Teraz skasuję sobie ten plan, który stworzyłem i powiedzmy, że chcę przywołać go z pamięci. Wybieram test i mamy znowu ten sam plan. Po kliknięciu Structure Scan mamy możliwość edytowania wszystkich parametrów. Na sam koniec rzućmy jeszcze okiem na przycisk Center. Po jego kliknięciu możemy wycentrować podgląd na mapie na poszczególnych elementach. Klikając Mission to będzie dana misja. Klikając All Items to będzie wycentrowanie na wszystkich obiektach. Jeżeli dron znajdowałby się gdzieś tam z boku, albo aparatura, czy cokolwiek jeszcze innego, to wówczas centrowanie na All Items wycentrowałoby również na tamtych obiektach. Centrowanie na punkcie startu. Można też wycentrować na miejscu położenia drona, czyli vehicle, albo położeniu aparatury, czyli current location. W tej chwili one są wyszerzone, ponieważ ani dron, ani aparatura nie mają fixa GPS, a także jest możliwość wpisania konkretnych współrzędnych, na których chcielibyśmy ten ekran sobie wycentrować. Oprócz tego, że możemy importować pliki KML, to daną misję możemy zapisać też jako plik KML, korzystając z opcji Save Mission Waypoints as KML. Natomiast opcje, które znajdują się tutaj poniżej w Vehicle, to są opcje, które pozwalają wpływać na plan lotu, który znajduje się aktualnie w pamięci samego drona. No, klikając Upload oczywiście wysyłamy aktualny plan lotu do drona. Klikając Download pobieramy z drona plan lotu, który na dronie jest, a klikając Clear czyścimy pamięć drona z misji, czyli usuwamy bieżącą misję z pamięci drona. A więc teraz dla testu spróbujmy stworzyć jeszcze raz nową misję. I zaznaczymy Vehicle Follows Terrain i wpiszemy tolerancję 1 metr. I teraz ja wiem, że obszar, który tutaj widzimy, ma lekkie nachylenie. Tutaj jest nieco wyżej, tutaj, gdzie mamy nabrzeże rzeki, jest nieco niżej. Zaznaczamy, żeby tolerancja dla podążania za terenem była 1 metr, co oznacza, że na tej linii za każdym razem, kiedy wysokość zmieni się o przynajmniej metr, powstanie docelowo, automatycznie aplikacja stworzy nowy waypoint, gdzie będą nowe wytyczne odnośnie tej wysokości. I teraz jak sprawdzić, czy rzeczywiście tak się dzieje? Powiedzmy, że ten kształt sobie już zachowamy. Może tutaj go jeszcze troszkę zmniejszę. Teraz klikam Upload, żeby wysłać plan lotu do drona. Kiedy zielona linia dojdzie do końca ekranu, to znaczy, że plan został wysłany. I teraz po powrocie na główny ekran, na podgląd mapy, widzimy, że w planie lotu znajdują się waypointy na środku tych linii, które właśnie będą powodować, że dron będzie zmieniać swoją wysokość lotu. Jak wrócimy do menu planowania, klikniemy na File, następnie klikniemy Download. Teraz aparatura pobiera plan lotu z drona. I teraz widzimy, że nalot, który wcześniej był w postaci Survey, teraz ma formę waypointów. I co więcej, na dole mamy podgląd
względnej wysokości tych waypointów i wysokości ukształtowania terenu pod tymi waypointami i widzimy, że jedno odpowiada drugiemu. Więc jeżeli kliknę sobie na ten waypoint, mamy na przykład 112 metrów, przy czym tutaj mamy podaną wysokość nad poziomem morza. Tutaj mamy 111, tutaj mamy 109. W ten sposób możemy właśnie sprawdzić, w jaki sposób dron będzie zmieniał swoją wysokość w trakcie tego lotu autonomicznego. Tym samym wyczerpaliśmy temat planowania lotów. To jest koniec tego odcinka i zapraszamy do kolejnego.